Chyba strasznie wkurzyliśmy premiera Izraela. Na moim kanale jest już odcinek o koronawirusie w Izraelu, ale zapraszam Was na kolejny, bo po pierwsze dużo się zmieniło, a po drugie ten odcinek, który był na moim kanale o koronawirusie, był jednym z pierwszych, to był chyba mój drugi odcinek, ale był to też mój pierwszy występ przed kamerą, więc zeżarła mnie trema i w ogóle to było okropne doświadczenie. Generalnie wiadomo, że kamera to nie jest coś, do czego gadamy na co dzień, więc nie jest to naturalne i na początku mega mnie to stresowało. Oczywiście teraz też jeszcze dużo się uczę, ale uważam, że jednak jest mi trochę tak luźniej. Więc generalnie, jak sami możecie sobie zobaczyć, odcinek wyglądał tak. Liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w Izraelu wynosi 9. Pomimo, że nie był najlepszy, i tak zachęcam Was do obejrzenia, bo pomimo mojej grobowej miny w tym odcinku, chociaż wiadomo, temat też poważny, koronawirus, więc mogę się usprawiedliwić, że dlatego była grobowa. W każdym razie content, zawartość tego odcinka uważam, że jest bardzo ciekawa, więc polecam zobaczyć mimo wszystko. A dzisiaj pogadamy o tym, o czym troszkę już mówiłam w poprzednim odcinku, ale też pewien update, czyli co się zmieniło, jak teraz wygląda życie w Izraelu i jak to wygląda, jeśli chodzi o turystów, kiedy można do Izraela na wakacje przylecieć. Większość rzeczy już wygląda normalnie, czyli sporo ludzi wróciło do pracy, do szkół. Do pracy oczywiście zależy kto, bo wiele osób straciło pracę. Teraz firmy rozwiązują to w taki sposób, że zwalniają mnóstwo pracowników, a te firmy, które trzymają się trochę lepiej, nawet po kwarantannie, to po prostu obniżają pracownikom pensje. No to i tak jest chyba lepsze rozwiązanie niż stracić teraz pracę, dlatego że znaleźć pracę w tym momencie jest strasznie ciężko. Ja nawet jak przeglądam na Facebooku oferty, pamiętam jak szukałam pracy przed koroną, przed tym całym zamieszaniem, to było dziennie na jednej grupie facebookowej 100 ofert pracy. Obecnie jak zobaczę 2, to jestem zadowolona i to też większość postów to jest po prostu ludzie szukający pracy, a nie oferty pracy. Dlatego nawet to obniżenie pensji i tak wydaje się takim sprawiedliwym rozwiązaniem. Dojazd gdziekolwiek jest też utrudniony. Co prawda w godzinach szczytu nie ma limitu pasażerów w autobusach, ale poza godzinami szczytu jest to tylko 20 osób w autobusie, więc nie mamy takiej właściwie możliwości, żeby sprawdzić, czy uda nam się gdzieś dojechać. Może być tak, że przyjdziemy na przystanek i co autobus to już pełny i nie możemy do niego wsiąść, więc na komunikację miejską w Izraelu teraz nie powinniśmy liczyć, chociaż w zasadzie nie to, żebyśmy wcześniej mogli na nią za bardzo liczyć, bo działa kiepsko, ale teraz jest jeszcze gorzej. Izrael z pandemią radził sobie bardzo dobrze, w zasadzie był jednym z niewielu krajów na świecie, które miały tak dobrą sytuację, zarówno jeśli chodzi o liczby zarażonych, i stosunek śmiertelności do liczby zakażeń. Był z tego, co się orientuję, najniższy na całym świecie, a może jeden z najniższych po prostu. Musiałabym to zweryfikować. W każdym razie sytuacja była bardzo obiecująca. Moim zdaniem przez to, że po pierwsze dość szybko wprowadzono wszelkie restrykcje, obostrzenia, kwarantanny itd., ale też dlatego, że Izraelczycy wreszcie zmuszeni już różnymi tego typu grzywnami się do nich stosowali. Na początku kolorowo nie było, o czym właśnie wspominam w moim poprzednim odcinku o koronawirusie, ale później ta sytuacja się poprawiła. Poza tym służba zdrowia w Izraelu też jest na bardzo dobrym poziomie, więc dawaliśmy radę. Dlatego jakiś czas temu zaczęto powoli wracać do regularnego trybu życia, otwierać galerie handlowe i sklepy. 2-3 dni temu, może 4 maksymalnie, otwarto restauracje i bary. I tutaj zaczęły się schody wraz też z otwarciem szkół. Co prawda szkoły działają nie w takim normalnym trybie, bo po pierwsze lekcje są skrócone, a po drugie jest limit uczniów w klasie, więc to nie są takie pełne lekcje, że nie przychodzi 20-30 osób na lekcję. Nie wiem dokładnie jakie to są liczby, ale jest to limitowane. I niestety wykryto, że o tyle, o ile 2-3 tygodnie były bardzo obiecujące, bo ta liczba zakażeń wahała się pomiędzy 10-15 osobami dziennie, tak z otwarciem szkół i restauracji zaczęło to z powrotem rosnąć. Nie jest to jakaś dramatyczna liczba, oscyluje w granicach 30-40 dziennie, ale jednak rośnie. I po pierwsze zauważono, że większość tych przypadków pochodzi ze szkół, że większość zakażeń to właśnie przynoszą dzieci ze szkoły. I później zauważono też, że restauracje
większość restauracji niestety nie przestrzega restrykcji, czyli po pierwsze nie limitują liczby klientów. Możecie zobaczyć, jak idziecie ulicą Tel Awiwu, chociaż właśnie Tel Awiw i Haifa tutaj zostały najbardziej zaatakowane za nieprzestrzeganie tych restrykcji, że po prostu knajpy i bary są pełne ludzi. Nie ma nawet odstępów pomiędzy stolikami, w barach ludzie tańczą jeden na drugim, więc po pierwsze tutaj wina właścicieli restauracji, że tego nie pilnują. W zasadzie to pewnie wynika z tego, że chcą sobie odbić za te kilka miesięcy, przez które nie pracowali i chcą zarobić jak najwięcej pieniędzy, niestety nieodpowiedzialnym kosztem. No i ludzie, bo jednak ja bym nie weszła do takiej restauracji, w której jest tak dużo ludzi. Zaledwie w ciągu 24 godzin od 20 do 30 restauracji i barów w Tel Awiwie i Haifie zostało ukaranych karą grzywny w wysokości 5000 szekli za właśnie nieprzestrzeganie obostrzeń i restrykcji. Dlatego teraz premier Benjamin Netanyahu właśnie wczoraj nawet wygłaszał przemówienie, w którym powiedział, że jest zły na obywateli, że przestali przestrzegać tych wszystkich zasad, higieny, trzymania dystansu itd., że wszyscy już w zasadzie zapomnieli o koronawirusie i on przypomniał, że ten wirus cały czas tutaj jest, nikt nie jest na niego odporny, dopóki nie ma szczepionki i stwierdził, że będzie musiał, jeżeli sytuacja się nie poprawi, jeżeli ludzie się nie opamiętają, to będzie musiał wrócić do kwarantanny. Chce też wzmocnić kontrolę w restauracjach i barach, sprawdzać jak najwięcej lokali i po prostu zamykać te, które tych reguł nie przestrzegają. Jakiś czas temu otwarto też już granice do po pierwsze niektórych wcześniej zamkniętych dzielnic Jerozolimy oraz do miasta Bnei Brak, w którym żyją Żydzi ortodoksyjni. Te miasta zostały zamknięte z tego powodu, że to właśnie tam odnotowywano największą liczbę zakażeń. I wynikała ona z tego, że wielu Żydów ortodoksyjnych, nie wszyscy, nie wrzucajmy ich do jednego worka, wielu z nich nie przestrzegało zasad, nie przestrzegało restrykcji i kwarantanny. I to po pierwsze wynikało z religii, bo dla nich religia jest świętością. Po pierwsze wielu z nich wierzy, że poprzez te modlitwy, poprzez to, że będą codziennie się modlić, na przykład koronawirus zniknie i w ten sposób uratują ludzkość albo ludzie będą zdrowieć. Po drugie brak edukacji. No umówmy się, skąd wiecie o koronawirusie? Ja wiem z internetu, ktoś tam pewnie wie z telewizji. Generalnie to są takie dwa źródła, z których dowiadujemy się o wirusie, o kwarantannie, o restrykcjach itd. Żydzi ortodoksyjni nie mogą korzystać z większości stron internetowych, jest to zakazane. Tak samo telewizja, mogą oglądać tylko pojedyncze programy, więc wierzcie lub nie, ale wielu z nich nie miało pojęcia, czym jest koronawirus. Dlatego też ważnym krokiem było to, żeby udać się do rabina naczelnego i poprosić go, uświadomić go, jak poważna jest sytuacja i poprosić, żeby to właśnie on przekazał religijnym społecznościom nowe restrykcje, zasady, wytłumaczył, czym jest wirus, dlaczego trzeba przestrzegać kwarantanny, bo to on jest dla nich takim prawdziwym autorytetem. Żydom ortodoksyjnym jest też ciężko przestrzegać kwarantanny, bo mają oni bardzo duże rodziny i często mieszkają w kilkanaście osób w jednym mieszkaniu, więc to było dla nich nie lada wyzwanie, żeby zamknąć się w 2-3-pokojowym mieszkaniu, na przykład w 12 osób. Nie mówię, że to jest usprawiedliwienie, ale z pewnością utrudnienie jakieś jest. Są też modlitwy, które według judaizmu muszą odbywać się w gronie nie mniejszym niż na przykład 10 osób. Więc wielu Żydów ortodoksyjnych kontynuowało te modlitwy i kiedy mówiono im, że przecież możesz modlić się w domu sam, tłumaczyli to tym, że nie mogą, bo według ich religii ta konkretna modlitwa musi odbywać się w większym gronie. Kontynuowali też studiowanie Tory w jesziwach, czyli w szkołach dla mężczyzn i przychodzenie do synagogi. Dlatego synagogi też po jakimś czasie zamknięto i wtedy sporo Żydów ortodoksyjnych przychodziło pod synagogi i modliło się przed budynkiem, ale przynajmniej to była otwarta przestrzeń i zazwyczaj trzymali ten 2-metrowy dystans pomiędzy sobą. Wielu obywateli miało też pretensje do policji, bo zauważali taki schemat, że ludzie, którzy na przykład uprawiają jogging czy jakikolwiek sport na świeżym powietrzu, za chwilę byli karani grzywną, bo nie można było tego robić, niestety. Można było tylko wyjść 100 metrów od domu, jeszcze niedawno. A na przykład Żydzi ortodoksyjni, którzy modlili się w 10, 12, 15 osób pod synagogą, byli przez policję po prostu niezauważani. Omijani, policja przyjeżdżała, udawała, że tego nie widzi. Kiedy później się im to zarzuciło, policja tłumaczyła to w ten sposób, że nie chce konfliktu z religijną częścią społeczeństwa. Na ten moment do Izraela wlecieć mogą tylko jego obywatele lub osoby, które uzyskały specjalne pozwolenie. Natomiast nawet jak się tutaj przyleci z zagranicy,
to zarówno obywatele, jak i te osoby, które uzyskały pozwolenie, muszą udać się na 14-dniową izolację. I trzeba udokumentować, że ma się gdzie tę izolację odbyć, czyli ma się jakiś lokal, mieszkanie w Izraelu. Jeśli się takiego nie ma, po prostu jesteśmy wysyłani na koszt państwa, my za to nie płacimy, do specjalnego motelu. Jeśli natomiast mamy jakieś mieszkanie, mamy się gdzie zatrzymać, ale w tym mieszkaniu nie mamy możliwości odizolowania się od reszty współlokatorów, to tak czy siak zostaniemy wysłani do motelu. Przez cały okres trwania izolacji jesteśmy monitorowani przez policję. Policja pilnuje, żebyśmy przestrzegali wszystkich zasad, nie wychodzili na zewnątrz. Jeśli tego nie robimy, możemy dostać nawet 5000 szekli kary lub zostać przeniesionymi do tego specjalnego motelu. Jest możliwe rozpocząć izolację, kwarantannę w motelu, ale jeżeli w ciągu tych 14 dni zorganizujemy sobie jakieś mieszkanie czy lokal, to możemy wtedy tę izolację kontynuować już w tym mieszkaniu. Nie ma problemu, żeby się przenieść. Jeśli chodzi o transport, to jest też dość istotne. Po wylądowaniu w Izraelu nie możemy korzystać z transportu publicznego. Możemy wziąć taksówkę, natomiast po pierwsze może być tylko jeden pasażer w taksówce siedzący z tyłu. Musi założyć maseczkę, po drugie muszą być wszystkie okna w taksówce otwarte. Teraz też izoluje się kierowcę od pasażerów, czyli jest taka folia po prostu, która oddziela kierowcę od pasażera. Jeżeli jest to rodzina, która przyleciała razem z zagranicy, to mogą wziąć jedną taksówkę, ale wszyscy muszą siedzieć z tyłu. Więc jeżeli jest to więcej osób niż 3, bo tak wydaje mi się, że z tyłu mogą się maksymalnie 3 osoby zmieścić, chyba że jest to jakaś większa taksówka, no to muszą wziąć kilka taksówek. Osoba podczas izolacji musi przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Po pierwsze, przebywać w jednym oddzielnym pokoju, wentylowanym. Jeśli z tego pokoju musi wyjść, to powinna założyć maseczkę, kichać, kaszleć oczywiście w rękaw, nie na współlokatorów, tak jest napisane w instrukcjach, myć ręce przed przygotowaniem posiłku, po przygotowaniu posiłku i tak dalej. I teraz najlepsza rzecz, która mi się bardzo spodobała w tej całej instrukcji, trzeba myć ręce po skorzystaniu z toalety. Myślałam, że od dawna to wiemy i nie potrzebowaliśmy koronawirusa i pandemii, żeby się tego dowiedzieć, ale okazuje się, że nie. Jeśli chodzi o turystykę, krąży taka niepotwierdzona wciąż informacja, że mają wrócić loty około 1 lipca. Ale tak jak mówię, to nie jest nic pewnego, więc jeszcze nie lećcie kupować biletów. Poczekajcie, aż to się wszystko jakoś samo wyklaruje. Co więcej, warto też sprawdzać hotele, bo niektóre się już otworzyły, a wiele z nich wciąż pozostaje zamkniętych. Ja na przykład byłam w hotelu kilka dni temu w Tel Awiwie i co prawda to było dzień przed otwarciem barów i restauracji, więc możliwe, że już teraz się to zmieniło, ale w hotelu, w którym byłam, nie można było skorzystać z basenu hotelowego, nie można było wypić kawy w lobby, nie można było zjeść w restauracji hotelowej. Jak ma się śniadania wliczone w cenę, to one były przynoszone po prostu do pokoju, co niby jest wygodne, ale nie do końca, bo te śniadania przynoszone do pokoju są dużo gorsze. Jest dużo mniejszy wybór, to nie jest tak jak szwedzki stół w restauracji hotelowej, więc warto to wszystko sprawdzać, uzgodnić z hotelem, do którego chcemy się wybrać, żeby później nie było rozczarowania na wakacjach. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, bo bardzo jestem ciekawa, jak u Was wygląda sytuacja z pandemią. Czy wróciliście już do pracy, do szkoły, czy otwarto bary, restauracje i tak dalej w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie teraz mieszkacie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!